Witam, jesteś na kanale o kotłach elektrodowych. Dziś pokażemy Państwu montaż trójfazowego kotła elektrodowego Galan Geyser 15. Zainstalowaliśmy go w piwnicy domu klienta równolegle z kotłem na paliwo stałe. Dom ma powierzchnię 200 m². Dla takiej powierzchni grzewczej potrzebowalibyśmy kotła o mocy 15 kW. Na tej ścianie zamontowaliśmy kocioł elektrodowy. Cała istniejąca instalacja grzewcza wykonana jest z rur miedzianych. Zamontowaliśmy adaptery z rur miedzianych do połączenia gwintowanego, a następnie został zamontowany kocioł za pomocą rur polipropylenowych. Tu widać, na rurze powrotu zamontowaliśmy trójnik, a także na rurze zasilającej znajduje się trójnik. Zamontowano również pompę obiegową. Zbiornik wyrównawczy nie był potrzebny, gdyż wykorzystaliśmy ten sam z istniejącego systemu grzewczego klienta. Przy okazji chciałbym powiedzieć trochę o zbiornikach wyrównawczych. Zbiornik wyrównawczy, sądząc po nazwie, kompensuje rozszerzanie się wody w systemach grzewczych. Istnieją systemy ogrzewania w dwóch rodzajach – otwarte i zamknięte. Otwarte były stosowane w przeszłości, w grawitacyjnych systemach grzewczych. Może być wykonany z różnych pojemności. Wystarczy dowolny pojemnik, zbiornik, wiadro, kanister itd. Instaluje się go w najwyższym punkcie instalacji grzewczej, tak aby woda w zbiorniku była wyżej od poziomu wody w grzejnikach. Został on również zainstalowany w najwyższym punkcie instalacji, dzięki czemu woda w zbiorniku jest wyżej od grzejników. Zaletami takich zbiorników i systemów grawitacyjnych jest prostota i niższy koszt takiej instalacji. Z wad często występuje dźwięk w grzejnikach. Dzieje się tak dlatego, że woda, czy to z powodu zmieszania z powietrzem, czy też z powodu niewielkiego hałasu podczas cyrkulacji przez grzejniki. Często zdarza się też, że woda z niektórych grzejników ucieka i podnosi się poziom w otwartym zbiorniku. I te kaloryfery nie grzeją. Mówię o systemach otwartych, konkretnie z pompą obiegową. I nie jest to zbyt dobre rozwiązanie dla pracy pompy obiegowej. Wszystkie te problemy nie występują w zamkniętych systemach grzewczych ze zbiornikiem przeponowym. Działa on zgodnie z taką zasadą. W środku znajduje się gumowa przepona, do której pod ciśnieniem wtłaczane jest powietrze. Po zamontowaniu go w instalacji grzewczej należy wlać wodę pod takim samym ciśnieniem jak w zbiorniku. Zwykle 1 atmosfera, aby wyrównać ciśnienie w zbiorniku. Gdy woda w systemie nagrzewa się lub stygnie, przepona wewnątrz zbiornika kurczy się lub rozszerza, kompensując rozszerzanie się wody w miarę jej nagrzewania. Dopasowanie zbiornika do rozmiaru jest proste. Objętość zbiornika musi wynosić co najmniej 5% objętości czynnika grzewczego w instalacji. Na przykład, jeśli system ma 100 litrów cieczy, potrzebujesz zbiornika o pojemności 5 litrów lub więcej. Jeśli układ ma 120 litrów płynu chłodzącego, potrzebny jest co najmniej 6-litrowy zbiornik. Wróćmy do naszej instalacji. Dla regulowania mocy kotła za pomocą dopasowania oporu wody przez ilość amperów na każdej fazie zainstalowaliśmy amperomierz trójfazowy, za pomocą którego możemy sprawdzić, czy kocioł chodzi z mocą, która odpowiada dla powierzchni grzewczej, czy nie. Gdyby moc kotła była większa od potrzebnej, to wtedy dolalibyśmy wody destylowanej. Gdyby moc kotła była mniejsza, to wtedy dosypalibyśmy zwykłej soli do wody w obiegu, zaczynając od 1/3 małej łyżeczki. Zamontowany został licznik energii elektrycznej dla sprawdzenia poboru energii na ogrzewanie domu. I to by było na tyle. Do zobaczenia w nowych filmach.